maraton. So, welcome back. Witam Was ponownie. I get the feeling that in these talks that life is speeding up very fast. Odnoszę wrażenie, że podczas tych naszych konferencji życie nabiera prędkości. We're going from childhood to adulthood. Z dzieciństwa do wieku dojrzałego bardzo szybko żeśmy przemknęli. Also that I'm speaking too much. I mam wrażenie, że może za dużo mówię. Yes? No. Jest dobrze, jest dobrze. What did she say? No. It's not enough. You're speaking not enough. That's not what she said. She said yes. No, she didn't. I can't trust my translation. It's like once I was giving a talk in Brazil, I think, and Kiedyś mówiłem w Brazylii I would speak for maybe a minute. i mówiłem może przez minutę. And I would say something very serious about the Trinity or something. Mówiłem na bardzo poważny temat o tajemnicy Trójcy Świętej. And then the translator would speak for maybe 10 minutes. A tłumacz mówił przez 10 minut. And at the end of it, everybody would laugh. I na końcu wszyscy wybuchnęli śmiechem. So, He's not so bad with me. he's not as bad as that. Ze mną nie jest aż tak źle. But again, let's just take a moment to gather ourselves. Więc And listen to the bell. posłuchamy gongu. Very nice sound. Children love listening to the bell, or even more they love to ring the bell. Dzieci uwielbiają wsłuchiwać się w gong, ale jeszcze bardziej lubią w niego uderzać. So one of the interesting things about getting older is the way people look at you. Jedną z najbardziej interesujących rzeczy w dojrzewaniu, nabieraniu siły wieku jest to, w jaki sposób ludzie na ciebie patrzą. And they assume things about you. I co sobie wyobrażają o tobie. They think that because you are older, you must be wiser, or Może to, że im jesteś starszy, tym powinien być mądrzejszy, more sensible, bardziej wyrozumiały, more knowledgeable, mądrzejszy wiedzą. And this happens actually very early in life. To się wydarza już wcześniej w życiu. You see the way young children look at their older brothers or sisters. Widzimy na przykład, jak młodsze rodzeństwo patrzy na starsze rodzeństwo. The relationship between the ages is very interesting and very subtle. Relacja między różnymi grupami wiekowymi jest bardzo subtelna. In some schools where they are teaching meditation, W szkołach, w których na przykład uczymy medytacji, the teachers will now train the older children, maybe 14 years old, to teach the younger ones, the 6-7-year-olds.
Nauczyciele przekazują pałeczkę 14-latkom, 15-latkom, aby uczyły medytować dzieci młodsze. And it's a very special kind of chemistry, special kind of relationship there. Pojawia się pewnego rodzaju specyficzna chemia między nimi. So, as we've been seeing, these milestones of life are a little difficult to define chronologically. Jak już powiedzieliśmy, te kamienie milowe w naszym życiu trudno jest chronologicznie opisać. But they are states of mind. Że to są raczej stany naszego umysłu. And what unifies them at a spiritual level is the teaching of Jesus to become like a little child. A wszystkie one jak gdyby są objęte tym jednym nauczaniem Jezusa, że powinniśmy stać się niczym dzieci. So now we move into adult life. Przejdziemy wobec tego teraz do wieku dojrzałego. What does that mean? Co to tak znaczy? Probably socio-economically, it means you have responsibilities, or you have debts. Z punktu widzenia socjologiczno-ekonomicznego to prawdopodobnie macie odpowiedzialność, a może i długi. I think you know you have a child or you have children. You can't just go out at night every day. Są dzieci. Już nie da się tak wychodzić co wieczór na jakąś do baru czy na kolację. I asked the Dalai Lama once. I said, "Did you ever regret, not having an ordinary life with a family and children?" Kiedy zapytałem Dalai Lamy, czy nie żałuje tego, że nie miał życia rodzinnego, dzieci. So he said, "No." Nie. Many problems. To oznacza wiele kłopotów. So with adult life comes responsibilities and problems. Czyli dojrzały wiek to odpowiedzialność, ale i kłopoty. And the young look to you for guidance or for protection or for education. Młodzi patrzą, oczekują od nas opieki, oczekują od nas wsparcia w ich edukacji. And there's a danger, of course, that as you move into that phase of life, into with greater social responsibilities or family responsibilities, that you lose your own innocence. No i pojawia się to ryzyko, że jak wkraczamy w ten obszar coraz większej odpowiedzialności, że to zabija w nas naszą wrodzoną niewinność. You forget that you are still expected to become like a child. I zapominamy o tym powiedzeniu Chrystusa, że przecież mamy stać się na nowo dziećmi. But if you have children, I think I can see that the time you spend with your children reminds you of what it is to be like a child. Ale jeżeli ktoś ma dzieci, to ten czas, który z nimi spędza, jest jakimś rodzajem przypomnienia tego, że jest nas jeszcze ciągle to dziecko. So I don't have any children. Ja nie mam dzieci. But I took my godson. Ale wziąłem mojego chrześniaka. I took him for a day out recently. No i zabrałem go na całodzienną wycieczkę. And we had a great time riding our bikes around in the country. Mieliśmy wspaniały dzień na rowerach, podróżując po naszej okolicy. He was about maybe 10 years old then. Chyba miał około 10 lat wtedy. And was able to get up the hills better than me. Radził sobie lepiej ze wzniesieniami niż ja. But then I said, now it's time to go home, and he said, no, let's stay longer. No mówię, no już musimy wracać. On mówi, nie, zostańmy jeszcze troszkę. And then
I said, no, we have to go back now. Ale nalegałem na to, że musimy powrócić. And then he shot off in his bike around the corner. I nagle on po prostu wyprysnął na swoim rowerze i zniknął mi za rogiem. And when I followed him, I lost him. I jak ja podążałem za nim, nagle mi zniknął z oczu. And there were 3 different roads he could have taken. I zobaczyłem 3 różne drogi, którymi mógł pojechać. I didn't know what to do. I nie bardzo wiedziałem, co zrobić. So I went down, so I thought the best thing to do is to stay in the same place. Więc postanowiłem po prostu poczekać na niego. And it was one of the most anxious 20 minutes of my life. Naprawdę bardzo trudne minuty, 20 minut mojego życia. Because every time I heard an ambulance siren, Ile słyszałem sygnał pogotowia, and all sorts of things go through your mind. wszystko mi się w głowie kotłowało. And then after about 20 minutes, he came round another corner with a big smile on his face. Tak pojawił się w jednej z tych uliczek z wielkim uśmiechem na twarzy. So I felt like the father of the prodigal son. Czułem się jak ten ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym. But also a bit like the older brother. A trochę też jak ten jego starszy brat. I tried to be very hard with him, but I was actually just so happy that he was okay. Próbowałem być bardzo z niego surowy, no ale w sercu się cieszyłem, że wrócił cały i zdrowy. So, our relationship with other times of life is complex. Czyli widzimy, że ta relacja między naszymi różnymi fazami w życiu jest bardzo skomplikowana. And in one sense, there is a huge gulf between these different phases, these different milestones in life. Z jednej strony wydaje się, że jest wielka przepaść między jednym okresem życia a drugim. Great boundaries. Wielkie granice. But there's also this beautiful gift of being able to communicate across these stages of life. Ale to jest też wielki dar, jeżeli jesteśmy w stanie powracać do tych faz życia. And of course that brings with it this quality of responsibility that you have as you grow older. Bo to też oznacza, że jakość naszego poczucia odpowiedzialności się zwiększa. So again, we can see in this process, we can see into some of those essential truths of life we were talking about last night. I w tym procesie dorastania zauważamy te kilka bardzo ważnych prawd życiowych. We have to let go. Musimy przestać przywiązywać się do spraw rzeczy. Loss is an inevitable part of maturing. Strata staje się częścią naszego, nieuniknioną częścią naszego dojrzewania. But then we must also have the courage to recover and find again in another way. Ale tak jak mówiliśmy wczoraj, musimy też znaleźć sobie odwagę odnajdywania na nowo. As we fulfill our responsibilities in life, we inevitably fail on occasions. Oczywiście, kiedy praktykujemy naszą odpowiedzialność wobec innych, zdarzają się też i porażki. And we have to learn how to accept and move beyond failure. Więc musimy się nauczyć, jak je zaakceptować i jak żyć dalej. Now, these are such obvious elements of our life. Są tak oczywiste elementy naszego życia, But we forget how they also illustrate and express the deep mystery of life. że zapominamy, że w nich jest zawarta bardzo głęboka tajemnica życia. Such a deep mystery that it takes us into the life of God. Taka głęboka, że dotyka ona życia samego Boga. So through losing and finding, we are in some way sharing in the life of God. Poprzez to, że tracimy i odzyskujemy coś na nowo, jesteśmy w łączności z tym życiem. And we can glimpse in the incarnation in Jesus
how God loses himself. Patrząc na tajemnicę wcielenia w Chrystusie, odkrywamy, jak Bóg traci sam siebie. And Paul says God emptied himself. Święty Paweł mówi, że Bóg ogołocił siebie In Jesus. w Jezusie. But this must in some way express a truth of the life of the divine life of the Trinity. I to musi chyba w jakiś sposób też ilustrować życie Trójcy Świętej. So, our own daily experience of losing and finding, Nasze codzienne doświadczenie utraty i odnalezienia czegoś, if we see it with a mature vision, jeżeli patrzymy na to wzrokiem dojrzałym, can be a teaching for us on the way we are being introduced into the life of God. może być dla nas nauką, jakimś wprowadzeniem w życie samego Boga. Or failure. What is the failure? Weźmy na przykład porażkę. What Czym is, jest porażka? what is the gospel except this amazing story of failure? Co mówi Ewangelia o porażkach, błędach? It ends in the cross, in rejection. Przecież kończy się to krzyżem, odrzuceniem. And yet this failure is the source of liberation and fulfillment for us. A jednak ta porażka Chrystusa na krzyżu staje się źródłem odkupienia i wypełnienia pełni życia. And I think the experience in our lives that connects these truths at the personal level and at the divine level is prayer. Myślę, że doświadczenie, które w jakiś sposób łączy to wszystko na poziomie ludzkim i na poziomie boskim, że to doświadczenie to jest doświadczenie modlitwy. It's prayer that enables us to see our own experience in the light of the Spirit. To w modlitwie jesteśmy w stanie zobaczyć nasze własne doświadczenia w świetle Ducha Świętego. And so to deal with loss or to deal with failure with a sense of meaning and a sense of a deep faith. Czyli jak radzić sobie z porażkami w życiu w świetle wiary, głębokiej wiary. This is one aspect of adult consciousness and mature mind. To jest jeden z aspektów dojrzałości. Because we have had enough experience to be able to see the pattern of life. Dlatego, że w tym wieku mamy już za sobą wystarczającą ilość doświadczenia, żeby zobaczyć w naszym życiu pewne powtarzające się wzory. And also we can read the scriptures in the light of our own experience. I Ewangelia zaczyna do nas przemawiać w świetle naszego własnego doświadczenia. So prayer enables us to translate and to communicate across this divide. Dla nas modlitwa właśnie jest tym środkiem, który pozwala nam łączyć te różne okresy życia. We can see the pattern. Widzimy te wzory powtarzające się w naszym życiu, So we don't overreact. więc nie ma w nas jakiejś panicznej reakcji. If you go through a period of loss or failure, Jeżeli przechodzimy przez ciężki okres, jakiejś straty, jakiejś porażki życiowej, you recognize this is a painful time. We simply have to pass through it. widzimy, że to jest trudny czas, ale wiemy też, że musimy przez to przejść. And accept it. Musimy to zaakceptować. And
try not to be depressed or destroyed by it. I nie dać się zniszczyć przez to. But to go through it in hope that it will bring us to a deeper and fuller life. I przejść przez to z nadzieją, że na końcu tego wszystkiego będziemy mądrzejsi, nasze życie będzie pełniejsze. That's what we mean by the wisdom of experience. To właśnie znaczy doświadczenie mądrości, mądrość doświadczenia. It's just saying, yes, I've been here before. To co powiedzenie, no już to kiedyś przeszedłem. It doesn't give us explanations, To nie jest wytłumaczenie dlaczego, but it gives us meaning. ale daje nam sens. And meaning is more than just an explanation. A sens to coś więcej niż wytłumaczenie. Meaning is essentially the experience of connection. Sens to doświadczenie związku, That we are in relationship. że jesteśmy w jakiejś wielkiej relacji. When people are dying in the last stages of their life, the most important thing they need is meaning. Ludzie umierający, którzy żegnają się z życiem, dla nich najważniejsze to dostrzec w tym życiu jakiś sens. But it's not really the priest who brings meaning to them. Ale to nie ksiądz przychodzi i mówi im, jakie ich życie miało sens. The role of the priest is, I think, very important in the last stages of life. Rola księdza jest bardzo ważna w tym okresie, na ostatnim etapie życia. As of everyone who is caring for the dying person. Tak jak każdy inny, kto opiekuje się tym umierającym człowiekiem. But but meaning is the knowledge that you are in relationship. Ale sens to przeświadczenie, wiedza wewnętrzna, że jesteśmy w jakiejś wielkiej relacji, w jakimś wielkim związku. With your own true self. Z samym sobą. That your relationships with your family, z naszymi najbliższymi przyjaciółmi. That those relationships are healed. Że te relacje zostały uzdrowione. Nothing more painful, I think, than to die with relationships that are broken and not healed. Myślę, że to bardzo tragicznie umierać w przeświadczeniu, że zostawiamy ze sobą połamane, potrzaskane związki. And then, of course, that your relationship with God, the source and the goal of your life, is also conscious. No i nasz związek, nasza łączność z Bogiem, źródłem naszego życia. So, we become aware of our mortality quite early in life. Już na wczesnych etapach życia dostrzegamy, że jesteśmy istotami śmiertelnymi. But we become more conscious of it as we get older. Ale w miarę upływu lat ta świadomość w nas narasta. And in all the great traditions, this is an important spiritual tool or spiritual practice. Ale ta świadomość też jest bardzo ważnym narzędziem i ona jest obecna we wszystkich wielkich tradycjach religijnych. Memento mori, to be aware of your mortality. Memento mori, pamiętaj o śmierci. And Saint Benedict says, keep death always before your eyes. Święty Benedykt powtarzał, niech śmierć zawsze będzie przed twymi oczyma. It sounds a little morbid. To brzmi dosyć strasznie. But he's not saying, think all the time you're going to die. Ale jemu nie chodzi o to, że myśl ciągle o tym, że umrzesz. But don't repress the fear of death. Ale chodzi mu o to, żeby nie tłumić sobie lęku przed śmiercią. And I think as we mature, an adult consciousness has accepted the reality of death. I w miarę dojrzewania nasza świadomość już człowieka dorosłego zaczyna akceptować tą konieczność śmierci. Doesn't mean we want to die. To nie znaczy, że chcemy umrzeć. But it means that we know we are dying. Ale to znaczy, że jesteśmy świadomi tego, że umieramy. Just as every day dies. Tak jak każdy dzień umiera. And every project we are involved in, or every
some of our relationships. That death is we're living with death continuously. Wszystko, co robimy, w co się angażujemy, jest związane z początkiem i końcem. Także śmierć jest czynnikiem, jest obecna we wszystkim. We'll look a little more at this later in the next. Przyjrzymy się temu w następnej konferencji. Oh, we only got one more. So, well, let me say it now in case I forget. Może powiem już teraz, żeby nie zapomnieć. John Main says that every time we meditate, we enter into the dying and rising of Christ. Ojciec John Main mówił, że za każdym razem, jak siadamy do medytacji, wstępujemy w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. And meditation in this sense is an experience of dying. I w tym sensie medytacja jest doświadczeniem śmierci. Just as going to bed at night and falling asleep. Tak jak położenie się do snu wieczorem. We have to let go of the problems of the day. Musimy odseparować się od problemów dnia. We have to accept reality. I zaakceptować rzeczywistość. Reality may be we're just too tired to stay up any later. A tą rzeczywistością jest to, że jesteśmy zbyt zmęczeni, aby pozostać poza snem. When we turn the light out at night, we are letting go. Wyłączając światło, odcinamy się od tego. Now, maybe you fall asleep during meditation as well. Może się zdarzyć, że podczas medytacji też zaśniemy. Which is natural. Co jest zupełnie normalne czasami. But you could say that even if you fall asleep during meditation, that the meditation continues. Można powiedzieć, że nawet jeśli zaśniemy w czasie medytacji, to ta medytacja dalej trwa bez nas. It's consoling anyway. To trochę takie pocieszające. Between sleep and meditation. Więc jest różnica między snem a medytacją. Is that we go into this experience of letting go, of dying, awake. A tą różnicą jest to, że wchodzimy w to doświadczenie umierania w pełni świadomi, czujni. In the gospel story, this is how we see Jesus moving into the last hours of his life. W Ewangelii opisują nam, jak Chrystus wchodził w ostatnie godziny swego życia. He was fully conscious. Z pełnej świadomości. So, in meditation then, we become familiar with death as part of life. W medytacji więc śmierć staje się dla nas częścią życia. And this reduces our fear of death. To sprawia, że nasz lęk przed śmiercią się zmniejsza. Which is perhaps our deepest repression. Co jest prawdopodobnie najsilniejszym lękiem w nas. Because we have the proof, the experience, that as we die in faith, we rise to new life. Ten lęk się zmniejsza dlatego, że doświadczamy tego, że kiedy w wierze umieramy, w wierze też zmartwychwstajemy do nowego życia. Sometimes I'm sure many of you have had this, you have discovered this. Jestem pewien, że wielu z Was to już doświadczyło tego. You can sit down to meditate and your mind is very oppressed by negative feelings or fears or anger. Kiedy siadamy do medytacji, w głowie nam się kotłuje od różnych złości, od złych uczuć. Somebody has done something that really annoys you. Ktoś coś nam zrobił, co nas wyprowadziło zupełnie z równowagi. And your mind is full of irritation or worse against this person. Wszystko, co mamy, to pretensje do tej osoby. And you might say, well, I just feel so upset, I can't meditate. I można powiedzieć, że nie no, dzisiaj jestem tak zdenerwowany, że już nie będę medytował. Or if you have built up some experience and some adult
self-control, Ale jeżeli mamy jakiś rezerwuar doświadczenia i samoopanowania zbudowany w naszym życiu dorosłym, say, this is the time to meditate. wtedy mówimy właśnie teraz muszę medytować. It's part of my life. To część mojego życia. I will do the best I can. I zrobię wszystko, co mogę zrobić, co w mojej mocy. This is the time to plant the seed. W tym momencie zasieję ziarno. And if you really give yourself to this work, Jeżeli zgodzimy się wewnętrznie na tą pracę, at the end of the meditation, you will get up and your mind will be calm. to przy końcu medytacji staniemy z niej z uspokojonym umysłem. Just took you 20-30 minutes. A zabrało to tylko 20-30 minut. You no longer want to kill this person. Już nie mam w naszym sercu żądzy likwidowania tej osoby. It doesn't solve your problems, Medytacja nie rozwiązała naszego problemu, but it certainly changes the way you deal with them. ale zmieniła sposób naszego podejścia. And I think this is an important quality of the adult spirituality. I myślę, że to bardzo ważny jakościowy aspekt dorosłego życia duchowego. And this is where our prayer, our spiritual life matures. W tym okresie właśnie dojrzewa nasza modlitwa i nasze życie duchowe. We don't see prayer just as a kind of wish fulfillment, Już modlitwa nie staje się zaspokajaniem naszych pobożnych życzeń. prayer is not just about buying a lottery ticket. To nie jest kupno losu na loterii. It's something much deeper than that. To coś o wiele bardziej głębszego. Origen, 2nd century father of the church, Orygenes, ojciec Kościoła z II wieku, said, we do not pray in order to get benefits from God. powiedział: nie modlimy się po to, aby zdobyć jakieś korzyści u Boga, But what do you think? ale, jak sądzicie, We do not pray to get Dlaczego? benefits of God, but to become as God. that's right, to become like God. ale by stać się takim jak Bóg. Well, that's a big difference. To bardzo duża różnica. That's a mature understanding of our spiritual journey. To bardzo dojrzałe rozumienie naszego życia duchowego. This was the mantra of the early fathers of the church. To była niczym mantra, coś co ojcowie ciągle powtarzali. God became human Że Bóg stał się człowiekiem, so that human beings might become God. tak człowiek mógł się stać tak jak Go. St. Peter says we are called to share in the very being of God. Święty Piotr pisze, że naszym wezwaniem, powołaniem jest uczestnictwo w życiu Boga. So here is a declaration about the meaning and the purpose of our life. I tu jest deklaracja sensu i znaczenia naszego życia. And if we see that that is the meaning, that is the priority of life, it's much easier to deal with the disappointments and the failures and the losses of life. Jeżeli ta dewiza stanie się priorytetem w naszym życiu, to o wiele łatwiej poradzić sobie z jego kłopotami. And also to receive with the spirit of a child the gift of life. I wtedy tak jak stajemy się jak dziećmi, bo tak jak dziecko przyjmujemy dary życia. So we combine this adult consciousness with a childlike disposition. Czyli następuje połączenie tej dojrzałości, świadomości dojrzałej z nastawieniem dziecka. Which is really what we see in a holy person. I to właściwie widzimy we wszystkich ludziach, których uważamy za świętych. The holiness that each of us is moving towards. Ta świętość, do której wszyscy się dążamy. St. Augustine was once asked, what do you believe in?
Świętemu Augustynowi zadano kiedyś pytanie, w co ty tak naprawdę wierzysz? He didn't say, I believe in God. Nie powiedział, wierzę w Boga. He said, I believe in going towards God. Powiedział, wierzę w to, że zdążamy ku Bogu. That's the way of life, the journey of life. I to jest droga naszego życia. So, one of the qualities of being childlike is that you can receive the gift. Częścią tej dyspozycji bycia jak dziecko jest umiejętność przyjmowania daru. If you give a gift to a child, the child just enjoys it, receives it with great trust and joy. Ilekroć dziecku coś ofiarujemy, coś co bardzo pragnęło, widzimy z jaką radością to przyjmuje. You give a gift an unsolicited gift to an older person. A czasami, jeżeli dajemy jakiś podarek osobie starszej, And they think, what are they getting this thing for? widzimy w ich oczach pytanie, co to tam jest takiego? Is this a trap? Może to jakaś pułapka? Am I expected to give something back? A może będę musiał się zrewanżować? Should I take it or not? Przyjąć, nie przyjąć? Should I ask for a receipt? A może jeszcze pokwitowania potrzebuję? So, we quite quickly in life lose this quality of a child to receive the gift that life is. Bardzo szybko w życiu tracimy właśnie tą spontaniczność przyjmowania daru, taką jaką mieliśmy jako dzieci. John Main says that in meditation we accept the gift of our being. Ojciec Main powtarzał, że w medytacji akceptujemy dar naszego życia. Very simple statement, but one that we should think about for a long time. Może brzmi to bardzo prosto, ale jednak znaczenie tego jest bardzo głębokie i można długo się nad tym zastanawiać. So we have different processes going on in us at different levels as we grow older. Czyli widzimy, że wiele w nas się wydarza w miarę naszego dojrzewania. We have to become like a child again. Czyli mamy na nowo stać się dzieckiem, To recover our innocence. mamy odzyskać naszą wrodzoną niewinność, But we also have to accept the responsibilities of life in relationship to others. a jednocześnie musimy wziąć odpowiedzialność za wszystkie relacje z innymi wokół nas. We have to accept the process of living. Musimy zaakceptować życie, There will be times of loss and times of failure. musimy zaakceptować czasy, w których nam się nie uda. And we have to learn to avoid both impatience and laziness. I musimy nauczyć się, aby unikać niecierpliwości i lenistwa. These are the two main reasons why we give up meditation. To są dwie podstawowe przyczyny, dla których przestajemy medytować. If we say I've been meditating for 6 weeks now, Ludzie mówią, już przez 6 tygodni medytuję nothing is happening. i nic się nie dzieje. Maybe because we're looking for something to happen in the wrong place. Bo może szukamy czegoś w niewłaściwym miejscu. I was talking to an older person recently who has been teaching meditation very effectively for many years. Niedawno rozmawiałem już z dorosłą osobą, już w podeszłym wieku, z kimś, kto przez wiele lat uczy medytacji innych. And I'd seen him change over the years a little bit. I zauważyłem u niego zmianę przez te wszystkie lata, niewielką zmianę. By nature, he's a very type A personality. Już z natury swojej jest takim samcem alfa. He's likes things his way.
lubi, aby rzeczy wydarzały się tak, jak on je zaplanuje. And he's a good person, but maybe a little pushy. Dobra osoba, ale ciągle od kogoś coś chce. And occasionally he has moments of doubt. No i od czasu do czasu pojawia się w nim duże wątpliwości. He doesn't doubt the gift of meditation that he's sharing with people. Nie tyle to, że wątpi, czy medytacja cokolwiek ludziom daje, But he doubts himself. ale ma wątpliwości wewnętrzne. And he said to me once, he said, I've been meditating all these years. I powiedział mi, ojciec już przez tyle lat medytuje And nothing has ever happened. i nic nigdy się nie wydarzyło. And then he said quickly, he said, no, I know nothing is supposed to happen. Po czym szybko się zreflektował, ale ja wiem, że nic się nie ma wydarzyć. Then he said, but nothing has happened. Ale nic się nie wydarzyło. So I said, that's even greater. You've been able to pass on this gift to so many people, help them. No, powiedziałem, no to tym bardziej jest to wielką twoją zasługą, że byłeś w stanie nauczyć tylu ludzi medytować. And meditation has made no impact on your life at all. Chociaż medytacja w ogóle nie miała żadnego wpływu na twoje życie. So he said, I didn't say that. Ja tego nie powiedziałem. He said, I just said nothing has happened. Powiedziałem, że nic się nie wydarzyło. But my life has been completely transformed. Ale moje życie się kompletnie zmieniło. So there is a little part of us, a little child in us, that wants something to happen. To dziecko w nas, które ciągle chce, żeby coś się wydarzyło. Impatience. Niecierpliwość. We want God to be what we want God to be. Chcemy, aby Bóg był takim, jakim my Go chcemy. But actually, it's God who wants us to be like Him. A to całkiem odwrotnie. To On chce, abyśmy my byli tacy, kim On jest. So our impatience, which comes, comes back maybe periodically, Więc ta niecierpliwość, która w nas się okresowo pojawia, is that we would like some miraculous or supernatural or visionary thing to happen in meditation or in our life. jest wyrazem tego jakiegoś życzenia w nas, aby wydarzyło się coś szczególnego, może jakaś wizja albo jakiś cud. But we miss what is actually, we don't see what is actually happening. Ale nie dostrzegamy tego, co się naprawdę wydarza. That we are becoming more loving. Na przykład tego, że stajemy się ludźmi więcej kochającymi, more joyful, bardziej radosnymi, more patient, bardziej cierpliwymi, more kind. uprzejmymi, dobrymi. I was in our course that we give to MBA students. We have a 6-week course, and we ask them to meditate twice a day, morning and evening. Dojrzałość University w Ameryce prowadzę kurs dla studentów MBA i przez 6 tygodni częścią tego kursu jest medytacja poranna i wieczorna. And these are very high achievers, and they've spent $50,000 on their MBA course. To są ludzie, którzy wydali $50,000 na 6-tygodniowy kurs. So they want to get something out of meditation. Więc naturalne jest, że oni też chcą mieć jakieś korzyści z tej medytacji. And yet there's also something deeper in them that is drawing them to the class and to the practice. No oczywiście, że jest może jeszcze coś głębszego, które sprawia, że się pojawiają na tym kursie.
So it's confusing for them. Więc są troszeczkę jak gdyby zbici z tropu. They have to face the difficult, face and accept the difficult discovery of their own distraction. Muszą zmierzyć się twarzą w twarz z odkryciem, jak bardzo są wewnętrznie rozproszeni. Most of them struggle with the discipline. Wielu ma kłopot z utrzymaniem dyscypliny medytacji. But most of them do develop some kind of daily discipline. Niektórzy jednak udaje mi się zachować tę dyscyplinę. And they actually, therefore, in a very direct way, enter into an experience I w bardzo taki bezpośredni sposób akceptują to doświadczenie. It's a different kind of experience from one they've ever had before. Bo to zupełnie inne doświadczenie od tych, które do tej pory mieli. They can't control it. Nie mają możliwości kontrolowania They can tego. only receive it as a gift, Mogą tylko je przyjąć jako dar, but they need the discipline to receive the gift. ale potrzebna jest dyscyplina, aby ten dar przyjąć. So it's difficult for most of them who don't have a religious or a faith tradition. A na dodatek większość z nich nie ma żadnego zakorzenienia w jakiejkolwiek tradycji religijnej, But they see the fruits. ale dostrzegają owoce. Like there was an ex-marine who told me he didn't have a religious bone in his body. Był na przykład taki marine, żołnierz służb specjalnych, który powiedział, że w nim nie ma żadnych kości religijnych. Although I was surprised then when he asked if he could do this first essay on the dark night of the soul. I nawet zadziwił mnie tym, że poprosił, czy mógłby napisać pierwszą swoją pracę na temat nocy duszy. Ciemnej nocy duszy, And I wondered whether he had even heard of the dark night of the soul. To jest świętego Jana Krzyża. Noc duszy, noc. Ciemnej nocy zmysłów. Sorry, he must have found it on the internet. Na pewno znalazł to gdzieś na internecie. And he had, no, seriously, he had a serious intellectual curiosity. Prawda, on miał bardzo daleko posuniętą ciekawość intelektualną. And his essay, he came to a very good insight in his research. I w tym poszukiwaniu doszedł do bardzo ciekawych wniosków. Because I also asked them to see a distinction between mindfulness and meditation. Dlatego, że ja poprosiłem ich, aby rozróżnili pomiędzy uważnością a medytacją. And so he had thought about this, and he said the difference also is that in meditation you will definitely go through a dark night of the soul. I on powiedział, że dla mnie ta różnica polega na tym, że w medytacji na pewno będę przechodził przez ciemną noc zmysłów. You know, a time of letting go, a time of purification. To jest ten czas uwalniania się, czas oczyszczania. And it's night, it's a dark night because we can't use the usual light of our rational minds. A noc jest ciemna, dlatego że nie da się w tym używać światła naszego racjonalnego umysłu. But the mystics speak about it as a radiant darkness. A mistycy mówią o tym jako nocy promieniującej światłem, Or a beam of darkness. czy też promieniu ciemności. They use paradoxical, poetical images to describe the experience. Czyli aby to opisać, potrzebne są te paradoksy, jakieś poetyckie porównania. So this person who had no religion had understood something about prayer. Czyli ta osoba, która nie miała żadnego podłoża religijnego, wychowania religijnego, nagle zrozumiała coś bardzo ważnego o modlitwie. More than many religious people understand. Więcej niż wielu tak zwanych ludzi religijnych. And he said, so in meditation we will go through this dark night, but in mindfulness
we won't. Więc powiedział, w medytacji będziemy musieli zmierzyć się z tą nocą, ciemną nocą zmysłów. W procesie mindfulness nie. So, so I think this is, so, and then he spoke about the fruits of meditation in his life. Później zaczął mi mówić o owocach medytacji w swoim życiu. He said the first thing I noticed was that my wife said to me, I want you to keep meditating. Pierwsze, co dostrzegł, to kiedy żona mu powiedziała, wiesz co, ty weź dalej medytuj. And she said, you know, when I talk to you now at the end of the day, we talk about what happened during the day, she said, you listen. Bo kiedy ci opowiadam wieczorem, co się przydarzyło w ciągu dnia, ty nagle słuchasz mnie. Whereas before you would listen to me for maybe 3 or 4 minutes and then you would be checking your phone. Przedtem słuchałeś może 2-3 minuty i już łapałeś się za twój telefon. When we have nothing to do, we reach for our phone. Kiedy nie mamy nic do roboty, ręka sięga po telefon. When we have to pay attention to somebody else, we get a little distracted, a little restless. I kiedy nagle ktoś wymaga naszej uwagi, staje się to dla nas problemem. 50% of people check their phone every 30 minutes. 50% ludzi sprawdza, co w telefonie się wydarzyło w ciągu pół godziny. 75% check their phone last thing at night. 75%, sorry? Check their phone the last thing they do at night. Aha, 75% ludzi przed zaśnięciem sprawdza jeszcze telefon. 79% use other devices while they're watching TV. 79% ludzi używa innych urządzeń podczas oglądania telewizji. And I was driving in London the other day, and I saw this man come up to the pedestrian crossing. Pewnego dnia jechałem samochodem w Londynie i zauważyłem tego jednego mężczyznę, który podszedł do skrzyżowania. And the traffic started to move. Samochody ruszyły, So he couldn't cross. więc nie mógł przejść na drugą stronę. And then instantly, as he had stood at the side of the road, had nothing to do, took out his phone. I w tym samym momencie po prostu włożył rękę do kieszeni i wyciągnął telefon. Just habit. Nawyk. So, one of the fruits of meditation will be you will become aware of this. Jednym z owoców medytacji będzie to, że nagle zaczniemy sobie zdawać z tego sprawę. And your capacity to pay attention to others will increase. A nasza zdolność skupiania się na drugim człowieku zauważymy jako doświadczenie zmiany. So the next question which I asked this Marine, what do you think is the meaning of this experience? Następne pytanie, jakie zadałem temu żołnierzowi, to brzmiało, no więc co myślisz, jakie jest znaczenie tego doświadczenia dla ciebie? And he looks at me and he said, what do you mean? Spojrzał na mnie i mówi, o co ci chodzi? What does this experience of meditation that you've noticed all these things, what does it mean? No abyś mi powiedział, jakie znaczenie ma to doświadczenie medytacji. So he repeated all of the benefits of meditation. Więc znowu powtórzył to wszystko, co mi przedtem powiedział, te wszystkie korzyści. So I said, no, I'm asking you, what does it mean, do you think? On mówi nie, a ja zapytałem nie chodzi mi o wyliczankę, tylko jakie to ma dla ciebie znaczenie. And then the penny dropped. Wtedy zaskoczył. He heard the question. Usłyszał moje pytanie. And then he was silent for 2 minutes. I zamilkł na 2 minuty. Long time. Długo. And I don't think he had ever thought about meaning before in his life. Bo myślę, że on przedtem nigdy nie zastanowił się nad jakimkolwiek sensem w swoim życiu. Completely different question for him.
całkowicie nowe pytanie do niego. What does it mean? Co to znaczy dla Ciebie? It's the question that an adult should be asking every day. To pytanie jest pytaniem człowieka dorosłego, które powinien sobie zadawać codziennie. And remember that meaning is about connection. Pamiętajmy, że sens życia leży w naszych związkach. So, what is the meaning of this experience? Więc jaki sens tego doświadczenia Means, znaczy, what does this experience connect you to? jak to doświadczenie sprawia i z czym ono Cię łączy. In yourself, Z Tobą samym. aspects of yourself you hadn't been in touch with before. Może to ta część siebie, do której nie miałeś przedtem dostępu. In your relationships to other people, W Twoich związkach i relacjach do innych ludzi. both your husband or your wife, Żony, męża, or your children, dzieci, or your enemies, nieprzyjaciół, or strangers. ludzi obcych. And of course, how does this connect with the mystery of God, the mystery of Christ in my life? A w końcu, jak to doświadczenie łączy mnie z tajemnicą życia Bożego we mnie. So in our culture, one of the unfortunate things of growing up is that we become more distracted. W naszej kulturze jedną z takich nieszczęść wzrastania, dojrzewania jest to, że stajemy się coraz bardziej ludźmi rozbitymi, rozproszonymi. And our distractions become habits. I nasze rozproszenie, nasze rozbicie staje się normalnością. And this is a cultural problem as well as a timeless one. To jest problem kultury, ale też to jest problem odwieczny. In the year 2000, the average attention span was of young adults was 12 seconds. W roku 2000 średni czas skupienia uwagi osoby dorosłej wynosił około 12 sekund. In 2013, same research, Ta sama badania powtórzone 13 lat później, it was 8 seconds. to było już tylko 8 sekund. And that is a little worrying because the attention span of a goldfish is 9 seconds. Dlatego to już jest niebezpieczne i bardzo niepokojące, dlatego że badania pokazują, że złota rybka w akwarium jest w stanie skoncentrować się przez 9 sekund. Which explains why probably the life of a goldfish was bearable, because it would be pretty boring just to be a goldfish swimming around in a small bowl of water. To tłumaczy dlaczego złote rybki się nie nudzą, pływając w misce wody. But if you can only pay attention for 9 seconds, then everything becomes new again. Bo po 9 sekundach znowu wszystko jest nowe. So one of the qualities that we should associate with adult consciousness is attention. Czyli jedną z takich jakościowych wymiarów życia dorosłego to jest nasza zdolność do poświęcania uwagi. And some interesting new research into the brain suggests what happens, why we become less attentive as we get older. Ostatnio ciekawe badania nad mózgiem pokazują, co się dzieje, kiedy nasza zdolność do skupiania uwagi się zmniejsza wraz z wiekiem. It's not about the number of brain cells we have. Nie chodzi tutaj o ilość połączeń neuronowych czy ilość komórek szarych. We can continue to learn into really old age. Dlatego, że nasza zdolność zdobywania wiedzy może trwać aż do wieku starszego. Maybe even better than young people because they have more distractions. Może nawet lepiej, bo mniej rzeczy nas rozprasza wtedy. Looking around at the other students. But
the real difference, I think, is the way the two hemispheres of our brain relate. Ale różnica ujawnia się w tym, w jaki sposób komunikują się między sobą dwie półkule naszego mózgu. So this is the subject of a book by Ian McGilchrist, who actually spoke at our centre in London last week. Jest to tematem książki jednego z autorów. What's his name? Ian McGilchrist. Ian McGilchrist, tak. Który był mówcą w naszym centrum w Londynie tydzień temu. That's easier to pronounce than your name. Moje nazwisko jest trudniejsze od niego. So anyway, so we've known for a long time that the two hemispheres of the brain are different in the way they operate. Wiemy już od dawna, że dwie półkule naszego mózgu różnią się sposobem funkcjonowania. But it's only in the light of modern techniques for measuring and imaging the brain that we know exactly what these differences are. Ale to tylko dzięki zdobyczom możliwości wzorcowania mózgu i badań nad mózgiem wiemy dokładnie, w czym leżą te różnice. And quite amazingly, they correspond to the story of Martha and Mary. I ze zdumieniem trzeba stwierdzić, że ma to coś do siebie z opowiadania między Marią i Martą. Who were sisters living in the same house. Były to siostry, mieszkały w tym samym domu. Both of them friends of Jesus. Obie przyjaciółki Jezusa. So both the left and the right hemispheres are involved in everything we do. Obydwie półkule mózgu funkcjonują we wszystkim, co robimy. Language and vision. Język, widzenie. The way we imagine space. To jak wyobrażamy sobie przestrzeń. Reason and emotion. Emocje. But nevertheless, there is a world of difference between them. A mimo wszystko między nimi jest bardzo wielka różnica. They have different kinds of attention. A ta różnica polega na jakości uwagi. We can't do two kinds of attention at the same time, so we have to have these two hemispheres. Nie jesteśmy w stanie skupiać uwagę na dwa różne sposoby, dlatego też mamy dwie półkule. So, what's the difference between them? Więc jaka jest ta różnica? Basically, the left hemisphere creates a model of reality. Lewa półkula stwarza pewien model rzeczywistości. Based on information it has received. W oparciu o informacje, które zdobyła. So it deals with second-hand information. Są to informacje jak gdyby z drugiej ręki. It's very important because now we know how to get from here to the dining room, which we didn't know last night. Bardzo ważne, bo na przykład wiemy już, jak się dostać z tej sali do jadalni. Wczoraj jeszcze tego nie wiedzieliśmy. And we've constructed this model of this hotel and our space here. Mamy w głowie ten model przestrzeni tego hotelu. So through this model we can manipulate the world. I poprzez ten model mamy też możliwość manipulacji rzeczywistością. We can't understand it. Nie możemy tego zrozumieć, But we can control it. ale mamy jakąś kontrolę nad nim. You think of how much of the modern world is based upon model building. Pomyślmy na przykład, ile w dzisiejszym świecie, ile funkcjonuje różnych modeli, które tworzymy. Systems analysis. System analizy. Great things we can do. Oczywiście to wspaniałe rzeczy. The airline industry. Cały przemysł lotniczy. The internet. Internet. Amazing things we can do because we can manipulate models of reality in this way. To są te rzeczy, które możemy, wspaniałe rzeczy zrobić, dlatego że mamy tu umiejętność manipulowania tym modelem rzeczywistości. So the left hemisphere represents
reality to us. Czyli ta lewa półkula jak gdyby wyświetla tą rzeczywistość dla nas. This is why we are so obsessed with recording things. Dlatego mamy taką obsesję nagrywania wszystkiego. So, you go somewhere, there's a beautiful view. I did this last night myself. I went down to the river here. Na przykład wczoraj wieczorem poszedłem nad rzekę. And there was this most amazing sunset. I był wspaniały, piękny zachód słońca. It was a blood red sun. Słońce koloru krwisto-czerwonego. And I looked at it. It was beautiful. Spojrzałem na to, zachwyciło mnie to. I thought, I wish I had my camera. Powiedziałem, nie zabrałem ze sobą mojego aparatu. So our left hemisphere represents reality and it creates abstractions and generalities. Czyli ta lewa półkula jak gdyby prognozuje rzeczywistość i też jest w stanie myśleć abstrakcyjnie. And this is the dominant hemisphere in our world, in our culture. I w naszej kulturze ta półkula absolutnie zdominowała nasze zachowania. And like Martha, this hemisphere does not understand what Mary is doing. To jest ta Marta w nas, która zupełnie nie rozumie Marii. Martha, we know, thinks that Mary is just selfish and wasting time. Marta uważała, że Mary zachowywała się egoistycznie i tylko marnowała czas. There was a priest of a church in England, not a Catholic church actually, but był taki ksiądz w kościele, nie był kościół katolicki, w Anglii, where there was a meditation group. W tym kościele była grupa medytacyjna. And he used to refer to this as the navel gazers. I zwykł mówić o nich, że to są ludzie, którzy obserwują własny pępek. So the people who just sit there looking at themselves. Ludzie, którzy siedzą i tylko wpatrują się w siebie samych. No understanding at all. Good man. Absolutnie nie wiedział, o co chodzi, ale to był dobry człowiek. No understanding at all. Ale nie miał zielonego pojęcia. So this is the left hemisphere. To jest ta lewa strona naszego mózgu. The left hemisphere will say, you know, you're just flaky, you're just a flower child, or you're new age. Ona powie, jesteś new age, jesteś dzieckiem kwiatu. They're not in the real world. Nie w życiu, w prawdziwym życiu. I know what the real world is. Ja wiem, co to jest. That's the bottom line. I tam są sprawy bardzo jasne, proste. And we got to control things. Trzeba mieć kontrolę nad rzeczami. But actually, the brain research shows that it is the right hemisphere that has the closest contact with reality. Ale badania wskazują, że to właśnie prawa półkula jest tą półkulą, która ma najlepsze rozumienie, prawdziwe rozumienie rzeczywistości. It lives in the flow of things. Ta półkula żyje w strumieniu rzeczywistości. And it sends this information to the left hemisphere. I wysyła tę informację do lewej półkuli. Says, you look after this for me. Mówi, zajmij się tym. Actually, the right hemisphere can do that as well. Prawa półkula mogłaby też to zrobić. So if you have a stroke in your left hemisphere, the right hemisphere will compensate. Czyli na przykład ludzie, którzy mają wylew w lewej półkuli, prawa półkula przejmuje te funkcje. But normally, it's the right hemisphere, it lives in the present moment. Ale zwykle prawa półkula jest tą, która żyje chwilą obecną. It is true to each experience, to each moment. Żyje w prawdzie wobec każdego momentu. It is not thinking about God. Nie myśli o Bogu. It is being with God. Jest z Bogiem, przebywa z Bogiem. That's how
John Lane describes meditation. To właśnie tak ojciec Main opisuje medytację. We're not speaking to God. Nie mówimy do Boga, We're not thinking about God. nie myślimy o Bogu, We're not trying to get something out of God. nie próbujemy od Niego niczego wyhandlować. God is not a model of reality in our minds. Bóg nie jest modelem rzeczywistości w naszej lewej półkuli. But he says we are being with God. Prawa półkula mówi, my przybywam z Bogiem. That's contemplation. To jest nic innego jak kontemplacja. No, the right hemisphere of the brain doesn't replace the left hemisphere. Oczywiście prawa półkula nie zastępuje lewej półkuli. Meditation does not replace other forms of prayer. Więc medytacja też nie zastępuje innych form modlitwy. But if these two ways of paying attention are both in balance, Ale jeżeli te dwa sposoby uważności są zbalansowane, then it will, should we say, we will be able to use the right kind of attention at the right time. wtedy będziemy w stanie wykorzystać prawidłową czy właściwą formę zwracania uwagi w odpowiednim czasie. And the other forms of prayer will become much more meaningful and richer as a result. A rezultatem tego będzie to, że inne modlitwy, które będziemy odprawiali w innym czasie, staną się bardziej bogate i pełne treści. So this is a process that should be protected and developed continuously as we grow older. I to jest coś, co powinniśmy kultywować i praktykować cały czas w miarę dorastania. Otherwise, in the middle of our life, in the adult phase of our life, we will just be living like Martha. Inaczej, jeżeli tego nie będziemy robić, to w pewnym momencie ta Marta w nas dominuje wszystko. Overbusy, Ciągle zabiegani, distracted, rozproszeni, trying to control everything, próbujący wszystko trzymać pod kontrolą, but actually out of touch with the present moment, ale w with rzeczywistości reality itself. absolutnie odseparowani od chwili obecnej, czyli od rzeczywistości. So meditation changes the way we live. Więc medytacja zmienia sposób, w jaki żyjemy. Primarily because it develops this capacity for other-centered attention. Przede wszystkim dlatego, że rozwija w nas tą umiejętność zwracania uwagi na innych. Attention is the wholehearted gift of self. Uwaga staje się naszym wielkim darem serca. And the kind of attention we give to the world shapes the world we live in. I to, w jaki sposób zwracamy naszą uwagę na świat, w którym żyjemy, to też formuje ten świat. That's why we need, and it's the great responsibility of an adult Christianity in our culture, we need to give this gift of contemplation to the world. Dlatego to jest taka wielka odpowiedzialność chrześcijaństwa wobec tego świata, aby nieść ten dar kontemplacji, uwagi temu światu. Because our world shows all the signs of the Martha complex. Dlatego, że świat nasz jest przykładem właśnie tego kompleksu Marty. And it's developing and nurturing this quality of attention, of contemplative presence. I to trwanie, uczenie się trwania w tej uwadze, tej kontemplatywnej obecności, That allows us to enjoy life, to pozwala nam cieszyć się życiem. joy of the present moment. To jest ta radość
w chwili obecnej. Quality of a child like mine. To jest też powrót do tego umysłu dziecka. Even as you get older. Nawet jeżeli posuwamy się z wiekiem. Even in the face of the third law of thermodynamics. Nawet w obliczu trzeciego prawa termodynamiki. Entropy. Entropii. The running down of the energy system. Kiedy ubywa nam energii. Aging. Starzenie się. Things begin to fall apart. Rzeczy zaczynają się rozpadać. Conversation with other people begins to change. Zmienia się sposób, w jakim rozmawiamy z innymi ludźmi. The topics of conversation. Tematy. When you're a child, you speak about toys and games. Jako dziecku mówimy o zabawkach i grach. When you're young, you talk about sex. Jako młody człowiek mówimy o seksie. When you're a little older, you talk about money. Jak troszkę dorośniemy, pojawia się temat pieniędzy. And a few more years, you just talk about your health. A później już tylko chodzi o zdrowie. So, we develop, we can continue to develop this contemplative freshness and spirit of joy, even through the physical and psychological changes of life. Ale można kontynuować właśnie ten rozwój tej świeżości kontemplacyjnej, nawet jeżeli przechodzimy przez te różne fazy życia. And of course, we lose good things as we get older. Oczywiście tracimy kilka fajnych rzeczy w miarę starzenia się. Even between childhood and adolescence, we lose something. Nawet między dzieciństwem a młodością coś tracimy. But also we find new things. Ale też nowe rzeczy odkrywamy. And there is a beauty inherent in each of these phases of life. Dlatego każdy z tych okresów ma swoje własne piękno w nim zawarte. And in the Christian vision, the beauty is an attribute of God. W chrześcijańskim rozumieniu piękno jest atrybutem Boga. So, as we discover new kinds of beauty, we discover new dimensions of the mystery of God. Czyli jak odkrywamy w miarę czasu nowe rodzaje piękności, to tak jakbyśmy odkrywali nowe wymiary piękna w Bogu. And we learn with an adult consciousness not to try to possess this beauty. I w naszej świadomości dorosłego człowieka uczymy się również, aby nie być zachłannym wobec tego piękna, but to enjoy it. ale cieszyć się nim. And joy is always in the present tense. Ale cieszyć się to zawsze jest czas teraźniejszy. If it's in the past, it's nostalgia. W przeszłości mówimy na to nostalgia. If it's in the future, it's fantasy. Jeżeli mówimy o przyszłości, to to jest fantazja. Joy itself is always present. A radość jest zawsze w czasie teraźniejszym. And for Simone Weil, there's a wonderful insight into the Christian nature of beauty. Dla Simone Weil ona miała wspaniały wgląd w naturę piękna. Something that we can't understand in earlier stages of life, but we come to understand later. Coś takiego, czego nie da się zrozumieć na pierwszych etapach życia, ale można do tego dotrzeć później. He says, beauty is the smile of Christ rippling through the universe. Powiedziała, że piękno to uśmiech Chrystusa, który niczym fale po tafli wody roznosi się po całym świecie, po całym wszechświecie.